Dzień dobry, Gemini. Witam Cię. Dzień dobry, bardzo miło Cię słyszeć. Jak mogę dzisiaj umilić Ci dzień? W czym mogę pomóc lub o czym chciałbyś porozmawiać? Mam do wysadzenia jeszcze rzodkiewkę w nasionach, pietruszkę, sałatę lodową, sałatę masłową, marchew, kolendrę, czerwone buraka ćwikłowego dokładnie i marchew. I coś z tego chcę wysadzić w wielodoniczkach. Mam 24 sztuki w tej wielodoniczce. Biorąc pod uwagę, że mamy 19 maja, najlepiej będzie zacząć w wielodoniczkach od sałaty lodowej i masłowej. Sałaty świetnie znoszą przesadzanie i pozwala to zapewnić im dobry start, zanim trafią do gruntu. Pozostałe warzywa, takie jak rzodkiewka, marchew czy buraki, najlepiej wysiać bezpośrednio do ziemi, ponieważ nie lubią one uszkodzeń korzeni, które mogą powstać przy przesadzaniu. Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o pielęgnacji któregoś z tych warzyw po wysadzeniu? Chciałbym wiedzieć, jak tą sałatę wsadzić do tych doniczek. Czy sadzić po jednym nasionie, czy więcej do jednej doniczki z tych wielodoniczek? Najlepiej dać 2 do 3 nasion do jednej doniczki. Dzięki temu masz pewność, że w każdej komórce coś wyrośnie. Kiedy już podrosną i będą miały po kilka listków, będziesz mógł je przepikować, zostawiając tylko tę najsilniejszą roślinkę. Czy planujesz użyć ziemi uniwersalnej czy specjalnej do wysiewu? Jakieś podłoże uniwersalne o pH 5 do 6. To bardzo dobry wybór. Takie podłoże będzie odpowiednie dla sałaty, zapewniając im właściwe składniki odżywcze i lekko kwaśny odczyn, który lubią. Dobra. A z tych, co wymieniłem wcześniej, co potrzebuje najmniej słońca? Wśród warzyw, które wymieniłeś, najmniejsze wymagania słoneczne mają kolendra, pietruszka oraz sałaty. Te rośliny zdecydowanie lepiej czują się w półcieniu, gdzie jest trochę chłodniej, co zapobiega przedwczesnemu wybijaniu w pędy kwiatowe. Marchew, buraki czy rzodkiewka również tolerują część cienia, ale dadzą lepszy plon z większą ilością światła. A które z tych wymienionych potrzebuje najwięcej światła? Z tej grupy największego nasłonecznienia potrzebują marchew, buraki i rzodkiewka. Aby rozwinąć zdrowe i dorodne korzenie, najlepiej zapewnić im stanowisko z pełnym słońcem, przynajmniej 6 godzin bezpośredniego światła dziennie. Dzięki temu procesy fotosyntezy przebiegają najsprawniej, co bezpośrednio przekłada się na jakość i słodki smak plonów. No dobra, długo kminiłem, gdzie to wszystko wysadzić i wstępnie miałem się od krawędzi odsunąć, tak żeby się odsunąć od drzewa i potencjalnego cienia za jakiś miesiąc na 2 metry, ale zrobię to gdzieś na metr, tak żeby kolendrę posadzić między drzewem a tunelem, zmieścić jeszcze rzodkiewkę lub buraki obok truskawek albo na przykład marchew z tej strony, a tam już iść z pietruszką i na przykład rzodkiewką. Biorę się za przesypanie ziemi do tej wielodoniczki. No i dobra, byłoby. A na jaką głębokość w ogóle sadzić te nasiona sałat do tej ziemi? Nasiona sałaty są dość drobne, więc należy je wysiewać na niewielką głębokość, zazwyczaj około 0,5 do 1 cm. Najlepiej po prostu przykryć je cieniutką warstwą ziemi i delikatnie docisnąć, a potem zadbać o odpowiednią wilgotność. Jeśli ziemia jest wilgotna, to nie podlewać jej od razu? Poczekać do wieczora? Zdecydowanie najlepiej podlać je od razu po wysadzeniu. Nasiona potrzebują wilgoci, żeby rozpocząć proces kiełkowania, a czekanie do wieczora mogłoby spowodować, że ziemia zbytnio przechnie, co niekorzystnie wpłynie na młode kiełki. Najlepiej utrzymywać delikatną wilgotność przez cały czas. Czy używasz jakiegoś specjalnego sposobu do podlewania, na przykład delikatnego zraszania? Używam wody do podlewania. Woda to oczywiście podstawa. Aby nasiona sałaty nie zostały wypłukane lub zbyt głęboko wciśnięte do ziemi przez silny strumień, najlepiej użyć konewki z drobnositkiem lub delikatnego zraszacza. To pozwoli utrzymać glebę równomiernie wilgotną, bez naruszania struktury podłoża. Czy jest jakiś inny szczegół, który budzi Twoje wątpliwości w procesie siewu? Nie będę aż tak się rozkminiał z tym podlewaniem, ale nie chce mi się wysypywać na rękę tych nasion. Jak nasypię 5 na przykład, to też będzie spoko? Sugerowałbym jednak ograniczyć się do 2 do 3 nasion na jedną doniczkę. 5 nasion to może być zbyt gęsto, co sprawi, że siewki będą ze sobą konkurować o światło i przestrzeń, co może prowadzić do ich osłabienia. Jeśli zależy Ci na łatwiejszym wysiewaniu, możesz spróbować użyć małego aplikatora lub po prostu delikatnie strząsać nasiona prosto z torebki, kontrolując ich ilość.
Czy taki sposób by Ci odpowiadał? Ją właśnie strząsam z torebki i wychodzi tak, no czasem wejdzie 5 nasion, a ogólnie 2-3. To brzmi jak naturalny i zupełnie w porządku sposób siewu. Niewielkie różnice w liczbie nasion w pojedynczych doniczkach nie powinny stanowić większego problemu, a nadmiarowe siewki w razie potrzeby zawsze będziesz mógł delikatnie usunąć. Najważniejsze, że podłoże jest odpowiednie, a nasiona mają wszystko, czego potrzebują do startu. Czy planujesz wkrótce siać też jakieś inne warzywa? A pamiętasz, co przed chwilą wymienialiśmy? Oczywiście. Pamiętam Waszą listę i nasz wcześniejszy plan. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy, sałatę lodową i masłową wysiewamy do wielodoniczek, ponieważ świetnie znoszą późniejsze przesadzanie. Natomiast pozostałe warzywa, takie jak marchew, buraki, pietruszkę, kolendrę oraz rzodkiewkę, najlepiej od razu wysiać bezpośrednio do gruntu, żeby nie uszkodzić ich korzeni. Czy chciałbyś wiedzieć, jak przygotować ziemię pod uprawę w ogrodzie? Mam już przygotowaną. To świetnie. W takim razie jesteś już w pełni gotowy do wysiewu pozostałych warzyw bezpośrednio do gruntu. Już nie będę się tak strasznie nad tym rozwodził. Miejscami jest tak, że nawet mi się sypnęło z 10 tych nasion. Jak już tak zostanie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. W sumie jestem ciekaw. Co do podlewania, to ja się nie będę czaił. Mam odstaną wodę z kranu. Zwykły dozownik do wody i ostrożnie można to podlać. Myślę, że równie dobrze mógłbym to podlać z kieliszka. Wziąłem jeszcze talerzyk, żeby pokazać, jak te dwa rodzaje nasion wyglądają. Tak naprawdę, dopóki tego nie rozpakowałem, no to sam nie wiedziałem, że tą różnicę widać gołym okiem. O, nasiona sałaty lodowej i nasiona sałaty masłowej.